Witam wszystkich. Siedzimy za kierownicą nowego Citroena C3, rok produkcji 2017 i dzisiaj pokażę Wam, jak można zaktualizować oprogramowanie systemowe w tym modelu. Po pierwsze należy wejść na francuską stronę My Citroën i zarejestrować swój samochód. Tam też będzie możliwość pobrania aktualnego oprogramowania. Dokładny opis macie w opisie. W moim samochodzie oprogramowanie to 073C. Mam tutaj nagrane nowe oprogramowanie 0.74 na takim pendrive'ie. Należy pamiętać o tym, żeby samochód miał uruchomiony silnik. Podobno można robić to w czasie jazdy. Nie wiem, bo robię to po raz pierwszy, więc próbuję na razie po prostu w trybie stacjonarnym. Po prostu klucz wkładamy do złącza USB w samochodzie. Jest trochę ciemno, ale mam nadzieję, że coś będzie widać. Czekamy chwilę. Na wyświetlaczu pojawia nam się informacja, że aktualizacja 0.74C, czyli o 1 stopień wyższa, będzie wymagała ponownego uruchomienia. Czy kontynuować? Wybieramy tak. Oczywiście jest informacja o tym, że nie można korzystać z samochodu. Podobno można, ja nie próbowałem, dlatego stosuję się do instrukcji i nie zamierzam korzystać z samochodu w czasie jazdy. Też nie. Trzeba trochę szybciej podejmować decyzje. Aby zrestartować proces, dopóki oczywiście się on jeszcze nie rozpoczął, wystarczy wyjąć i włożyć klucz USB do złącza. Oczywiście nie wolno tego robić w momencie, kiedy aktualizacja się już rozpocznie, czyli właśnie teraz. Jak widzimy, jednostka centra zgasła całkowicie. I mamy informację o tym, że rozpoczęła się aktualizacja. Oczywiście już na tym etapie absolutnie nie wolno gasić samochodu, nie wolno wyłączać stacyjki. Warto też upewnić się, żeby system start-stop był w tym momencie odłączony, deaktywowany, żeby przypadkiem silnik tam nie zgasł. Wystarczy wypiąć pasy bezpieczeństwa, skoro i tak jesteśmy w trybie stacjonarnym. I oczywiście nie wolno wyjmować klucza USB. Aktualizacja oprogramowania przebiega skokowo. Mieliśmy nagły skok z 5% do 16%. Skoro mamy czas, to mogę wykorzystać taką słowną instrukcję przedstawić, skąd pobrać oprogramowanie. Jak wspomniałem na początku, jak jest opis w linku, należy wejść koniecznie na francuskojęzyczną wersję strony My Citroën FR. Nie na polskiej wersji językowej niestety nie ma dostępnego tego oprogramowania, trzeba wejść na francuskojęzyczną. Po pobraniu tego oprogramowania, to jest archiwum typu TAR, należy je rozpakować programem, który jest do tego odpowiedni. Ja korzystałem z komputera typu Mac, gdzie tam taki program jest wbudowany i wykonuje się go z linii poleceń. Wypakujemy to na czysty klucz USB o odpowiednim rozmiarze. Rozmiar tej aktualizacji to przekracza 4 GB, także zalecane jest minimum 8 GB. Ja mam tutaj akurat 32, bo taki miałem pod ręką. Należy pamiętać, by wypakować elementy i zachować strukturę katalogów taką, jaka jest w archiwum. To jest, wypakujemy archiwum i całą zawartość tego folderu, do którego wypakowaliśmy to archiwum, trzeba przekopiować na klucz USB. Następnie na kluczu USB należy utworzyć nowy folder o nazwie license. Jak widzimy, aktualizacja idzie skokowo. Przed chwilą mieliśmy 16%, po czym szybko przeszliśmy do 50%.
Kontynuując, do folderu z nazwą license należy wrzucić, skopiować plik licencji, który pobieramy również ze strony MyCitroen.fr. Plik z licencją jest przypisany konkretnie do numeru VIN, dlatego też rejestrując się na stronie MyCitroen podajemy numer swojego samochodu i klucz licencji jest wygenerowany wyłącznie dla tego samochodu, ponieważ podobno jest jakaś weryfikacja właśnie numeru VIN, by mieć pewność, że oprogramowanie jest odpowiednie dla danego modelu. Czekamy na zakończenie aktualizacji. Mieliśmy kolejny skok. Po jakichś 5 minutach na 50% był przeskok na 61% i dosłownie po sekundzie przeskoczyło na 72%. Czekamy na zakończenie. Mieliśmy małą zmianę. Skoczyło na 83%, a zanim to się stało, ekran mignął. Oczywiście nic to się nie dzieje, no to jest normalny proces, normalna sytuacja przy tego typu operacjach jak aktualizacja oprogramowania, że ekran może się wyłączać, włączać, całe urządzenie może się restartować. Nie należy się tym przejmować, po prostu cierpliwie czekać do zakończenia całego procesu. Jak widzimy, urządzenie się samo restartuje. Przed restartem było 83%, po restarcie mamy 94% i szybko na 100%. Mamy informację, mam nadzieję, że jest czytelna, że oprogramowanie zostało zainstalowane. System zostanie zrestartowany po wyjęciu klucza USB. Jak widzimy, zielony napis Update to oznacza, że wszystko poszło OK. Wyjmujemy klucz. System się restartuje. I mamy gotową, zainstalowaną aktualizację. Jak widzimy, również wszystkie stacje radiowe zostały zapamiętane. To znaczy, że proces aktualizacji oprogramowania nie wpływa na zapisane nasze ustawienia oraz zapisane stacje. To wszystko jest zapisane w pamięci. Sprawdźmy tylko jeszcze wersję oprogramowania. Jest 0.74c, czyli aktualizacja została przeprowadzona pomyślnie. Dziękuję za uwagę. Dodam jeszcze, że proces aktualizacji trwał około 15 minut. Oczywiście w ciągu całych tych 15 minut silnik musi być włączony.